Podłączę maszynę do zasilania i zobaczycie, jak to wygląda. Jak sami widzieliście, nie za dużo się tutaj dzieje. Podświetliło się jeden dolny bęben. Te dolne bębny się obróciły, ale tylko się jeden podświetlił. Nic innego się tutaj w tej maszynie nie dzieje. Od czego będę zaczynała tutaj diagnozę? W związku z tym, że tutaj, jak widzieliście, nie dzieje się nic generalnie, to tak sobie zacznę tutaj sprawdzanie od tego transformatora, który jest tutaj. I ten transformator, całe zasilanie generalnie idzie z tego transformatora. Tutaj na tą płytę główną, już Wam pokazuję, to jest to całe, tu. Przez tą czerwoną wiązkę, tutaj takim złączem 15-pinowym, nie wiem, czy to widać. Tak z telefonu nagrywam, z ręki. O, tutaj. Czyli z transformatora całe zasilanie idzie przez tą 15-pinową kostkę. Tutaj na cały układ MPU4. Z transformatora wychodzą 4 osobne napięcia i to jest 48 V prądu przemiennego, minus 12 V, plus 12 V i 34 V. 12V napięcie idzie do regulatora, który znajduje się pod płytą MPU4 i on jest umieszczony na takim aluminiowym radiatorze. I tam regulowane te napięcie 12V jest do 5V, które jest odpowiedzialne za wszystkie obwody logiczne. I tutaj w tej dziurce powinna zapalić się taka czerwona dioda, która sygnalizuje, że to napięcie jest prawidłowe. Robię test, czyli włączam maszynę. No i widzicie, nic się tutaj nie świeci. I tego 5V napięcia tak jakby nie było. Więc tak wygląda ta płyta. No nie jest taka duża, jest fajnie tutaj opisana, jest naklejka, ale mimo tego, że jest naklejka, bo ja widzę, zobaczcie, popatrzyłam sobie na tą naklejkę tutaj. No widzicie, jak to wszystko tym telefonem tutaj. O, fajnie jest to wszystko opisane, które są złącza, gdzie wpinać, ale ja sobie tutaj patrzę, że tutaj niektóre złącza są niepodłączone, na przykład te dwa tutaj, tu i tu. No a gdzie według schematu powinno być tutaj biała kostka wpięta, a tutaj czarna. I też widzę, że tutaj jest jakaś odpięta czerwona, tu też jest jakaś kostka, zobaczcie, odpięta czerwona. Tu są jakieś kable w ogóle, to chyba od białej kostki, tak mi się wydaje, której tutaj nie ma, więc sobie zrobię zdjęcie i jeszcze na wszelki wypadek sobie to wszystko opiszę. Sobie przyczepię to tam tu. No widzicie, co on robi? Czego ty mi tu przesuwasz? Ty mądry jesteś? Dobra, czyli to mam odpięte, 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 odpięte.
I tu odpięte. I tak, też będę musiała sobie wymontować ten transformator. Też bym go chciała sprawdzić. Nic nie widzę. Tak, jak słyszycie te odgłosy, to mój kot zwariował. Tak, muszę sobie krzyżak przynieść. No patrzcie na tego wariata. No co wariatujesz tu? No. Widzicie? Pomocnik wielki. No i tak, odkręciłam te dwie pierwsze śruby. Oczywiście nic nie widać. Tam dwie śruby trzymające transformator. I tutaj przyświeciłam sobie latarką z telefonu. I wiecie, co znalazłam? A tam znalazłam tu pieniądze. O, czy ja teraz to dostanę? Tak, znalazłam, patrzcie. 2 następna. I później patrzę tu, której nie zauważam, następna 2. Także jest zarobiona. 4 zł. I tu jeszcze 2 znalazłam wcześniej. 6 zł. 6 zł. O, cześć Marzena. 6 zeta mam. Także jestem bogata. Dobra, i tutaj tą stronę mam odkręconą. Jeszcze muszę chyba, też mi się wydaje, mam nadzieję, że tu nie jest przekręcone, ale zaraz zobaczę, że ja muszę się wyłączyć, bo niestety przy nagrywaniu mi latarka nie działa w telefonie. Okej. Dobra, okazało się, że z drugiej strony są odkręcone śruby. Ktoś ich nie przekręcił, wcale się nie dziwię, bo ten dostęp tam jest bardzo utrudniony, więc postaram się to wyciągnąć. Chyba że to jeszcze jest przyczepione. To są 2 śruby. No nie wiem. Nie, słuchajcie, chyba już jest odkręcone wszystko. Ojej. Dobra, tu mam. Może go postawię tu. Dobra, postawiłam go tutaj. Naprawdę ciężki, zobaczcie. Widać, że trochę ma lat, nie? No to dobra, to sobie odczepimy pan. Tylko gdzie moje szczepczyki? 240. A tutaj mam napisane flamasterem 220. Nie wiem. O co kaman? Co tam Marzena? Dobra. I tu sobie podpiszę też, że to jest transformator. Transformator mam, moi drodzy. Zobaczcie, tu on powinien być przykręcony. Dobra, to sobie go wyciągam na bok. Na razie. No co, a może zacznę od tego sprawdzenia tego transformatora. Już widzę, że te 2 kondensatory są no, raczej nieciekawe. Myślę, że one są do wymiany na pewno. Chcę sobie wylutować te kondensatory. No i sobie zmierzę sobie. Tutaj mam 2 rezystory, widzę. Tutaj też mam jeszcze 3. rezystor, diodę. I po drugiej stronie mam 2 mostki prostownicze. I co jeszcze tutaj mam do sprawdzenia? Tu mam bezpieczniki jeszcze 4. Także sobie sprawdzę, czy one są dobre. Tu mam taki 5-amperowy.
No i zaraz zobaczymy, czy one nie są spalone. Ten sprawdzony. Tu mamy 7,5 ampera. Dobra. Na miejsce tu mamy też 7,5. I ostatni mamy chyba 3,5 amperowy. Good. Wydaje się, że bezpieczniki są ok. Dobra, to mam sprawdzone. Moi drodzy, i sobie wylutuję sobie te kondensatory nieszczęsne. No bo zobaczcie, one są takie, zobaczcie. O, takie wysuszone są. Na 4 nóżki są. Kurczę, czy ja takie kupię na 4 nóżki? No, może być problem. Może być problem. No dobra, wylutuję je i sobie sprawdzę rezystory. Te kondensatory też spróbuję sprawdzić. No widziałam takie kiedyś na Allegro, ale nie, mi się wydawało, że one tamte miały 2 nóżki. Teraz sobie zmierzę może te rezystory 2. 2 rezystorki zmierzymy. R2 470 ohmów powinien mieć. No i dobrze, ten ma dobrze. A R1 powinien mieć 2,2 kiloohmy. Mierzyć. Tak mi się, słuchajcie, te igiełki do małych pomiarów. Tak, 2,2. 2,2 kiloohmy. Super. Czyli te 2 rezystory są dobre. Trzeci rezystor powinien mieć 4,7 kiloohma, ale jeszcze wylutuję ten kondensator. Wylutuję ten kondensator, bo chcę sobie zobaczyć ten rezystor, czy jest dobry. Kondensator wylutowany, to sobie mierzę rezystor numer 3 i on powinien mieć 4,7 kiloohma. I on tyle, moi drodzy, ma. 4,7. Po dłuższym zastanowieniu stwierdziłam, że wymieniam wszystkie elementy na tej płytce, które są na nowe. Udało mi się kupić nowe kondensatory, oczywiście o takich samych parametrach jak oryginalne. Łącznie z tym małym. Niestety nie udało mi się znaleźć na 4 nóżki, tylko na 2. Ale sobie już tutaj pozaznaczałam, gdzie idzie plus i gdzie minus. Także sobie to wszystko wymieniam.
Dobra, mam tutaj nowe mostki prostownicze, no bo mierzyłam te jeden niestety, no nie jestem pewna, czy jest dobry, także stwierdziłam, że jak już wszystko będę wymieniać, to wszystko, nowe rezystory i nowa dioda. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda rezystor. Zresztą jeden i drugi tak wyglądają. One są takie już mocno przechodzone. Już nawet, powiem Wam, takie, nawet bym powiedziała, przypalone. Zresztą widać to na płytce, jaki jest ślad takiego jakby przegrzania. Więc koniec tematu transformatora. No i przenosimy się teraz na płytę główną MPU4. Jest to Mod 4. No i co pierwsze rzuca się w oczy tutaj? To, że generalnie płyta wygląda bardzo dobrze. Oprócz jednego elementu, czyli tej baterii, która się rozsypała już dawno. I tutaj widać właśnie ślady ingerencji właśnie rozlania tejże baterii. Jedziemy sobie pod mikroskop i zobaczymy to z bliska. No dobra, więc popatrzcie sobie na tą baterię. No widać, że ona już nie działa jak należy, bo tutaj się ewidentnie coś z niej wydostało i zaatakowało tu pobliskie ścieżki oraz pozostałe elementy, czyli tutaj są diody, widzę, i chyba rezystory. Tutaj trochę zaatakowane są tranzystory i rezystorki jakieś. Tu taki szeregowy rezystor. Tu generalnie w okolicach właśnie baterii widać te naloty zielone takie. No i podejrzewam, że pod tą baterią też trzeba było jak najbardziej sprawdzić, bo tam, o widzicie, tam też jest nie za ciekawie. Dobra, czyli ja sobie tą baterię odlutuję. No i powiem Wam, że z tej strony ta płyta też wygląda bardzo dobrze. Coś tutaj trzyma jeszcze. Dobra, z tej strony. Dobra, jest. Jest. No zobaczcie, tak to wygląda. Zaraz jeszcze pod mikroskopem Wam to pokażę. Popatrzcie na tą baterię. O. No nie ma prawa ona działać. O, Made in Singapur. Singapur. Oryginalna. Warta. No i teraz od razu mogę Wam powiedzieć, że kupiłam sobie taką baterię. Zamówiłam sobie wcześniej. Jak już sobie robiłam ten zasilacz. O taką. Ciekawe, skąd ona jest. Made in... Nie widzę.
Pod blaszką jest napis, ale dobra. W każdym bądź razie ta bateria kosztowała 60 zł. Wyobraźcie sobie. Takie małe główienko, 60 zł. No ale dobra, nieważne. Dobra, idziemy teraz pod tą baterię. 6 dych normalnie. Majątek. No i widzicie, co tutaj się wydarzyło? Ścieżki są zalane. No tutaj też się rozsypało, rozlało. No i co? Trzeba by to obczyścić. Jestem troszkę podjarana tą robotą. Chciałabym odpalić tą maszynę. Kurde, no zamawiałam tych części do tego transformatora, bo raz zamówiłam to, później to odmawiałam te rezystory nowe, a na samym końcu stwierdziłam, że jeszcze sobie wymienię te mostki prostownicze, więc no trwało to chwilę. Także dobra, skrobię, nie ma co tutaj. Podpuchło. Słuchajcie, ale mam nadzieję, że nie będzie dziur. Żeby nie było dziur. Nawet jak będą, to odbudujemy to. Tutaj trzeba tylko dobrze obczyścić to. Tutaj wszystko tutaj ładnie wymyć. Bo ja sobie tak tylko wezmę sobie tutaj i po kolei. Ale ja widzę, że to jest wszystko bardzo dobrze przylutowane. To widać po prostu. Czekajcie. Wiecie, bo one nieraz mogą być tutaj popękane, tego nie widać, ale tu, przy dupkach one lubią pękać, zwłaszcza jak jest właśnie gdzieś jakaś korozja. Właśnie. Właśnie, teraz nie widzieliście tego, a właśnie to się stało tu. Czyli po prostu tu poszło górą. Widzicie? No ja wiem, że one tak lubią odskakiwać po zalaniu właśnie od baterii. Ale jaja, no. No dobra, rozbawiło mnie to. Oby tylko te diody jeszcze nie podpadały. Widzę, że to będzie trochę więcej roboty. Myślałam, że to będzie hop siup, obczyszczę pyk, zamontuję sobie baterkę. Bo tu muszę jeszcze tych kondensatorów poszukać, to odlutować, wyczyścić. No mam nadzieję, że te rezystory... Nie, rezystory są mocne.
Te rezystory są mocne. Najgorsze są te właśnie. Takie dziadostwo. No ale słuchajcie, też miało prawo to się zdarzyć. No tu jednak poszedł kwas od baterii. To nie jest, wiecie, woda. A tu jest bardzo ważny. Słuchajcie. Tu jest ważny kądziu, czyli kondensator. No dobra, nie będę go może, słuchajcie, ruszać. Nie będę go ruszać. Dobra, tu jest na razie dobrze. Teraz tu. Tu się dobrze trzyma. I tutaj mocno, słuchajcie, napieram i jest dobrze. No co, te kądzisławy trzeba odlutować. No i tu są te tranzystory. Też, kurde, mogły nóżki... A, dobra, wiecie co, na razie sobie alko. Niech to się pomoczy. Idę sobie kawkę zrobić i muszę poszukać tych kondensatorów. Mam dobrą wiadomość. Znalazłam. Zobaczcie. Proszę bardzo. Kondensatory. Używane, ale mam. Sprawdzę, czy oby na pewno one są dobre. Dobra. 1 nanofarad. Jeszcze na moim testowniku sprawdzimy. Jeden nanofarad. Kondensator. Slick suits glide through the neon glow. Another deal, the underworld show. Cigarette trails curl in the air. Fortunes shift with a gambler's prayer. High stakes and a loaded grin. One wrong move, you're the house always wins. They say glamour and danger in the sway. You take your chance, you pay the price in a city where hearts are colder than ice. Strings rise like a siren's call as empires crumble, the mighty fall. Trumpets blare a warning cry in this gilded game. Even kings can die.
teraz wiekopomna chwila, ponieważ już podłączyłam transformator. Tutaj wszystko podłączyłam i będziemy robić test, czy nasze 5 V tutaj na te wszystkie układy logiczne poszło. Także przepraszam za bałagan, zobaczcie, ale no nie mam czasu, tu są ważniejsze rzeczy. Dobra, czyli 3-4 odpalam transformator i on w ogóle teraz bardzo cicho chodzi, wcześniej to no, bardzo buczał, troszeczkę buczy, ale tak jak transformator. Dobra, i patrzcie tu. Świeci. Świeci. Jeszcze przygaszę światło. O. Także tutaj akcja poszła dobrze. Ale teraz muszę tą płytę zamontować do maszyny i zobaczyć, czy coś innego tam nie jest uszkodzone, czy wszystko zadziała. Bo wiecie, to, że się pali tutaj lampka, to nie jest pełen sukces. Dopiero zobaczymy, jak podłączymy to wszystko do maszyny. Płyta jest podłączona, na razie sobie tak leży. Tutaj obok transformator. Podłączyłam wyświetlacz, chociaż wcześniej, jak dostałam do naprawy, to on był odłączony. No i odpalam. Odpalam. Tu się świeci. Wyświetlacz się odpalił. Tu zobaczcie, jakiś test maszyna robi. Pierwszy. Świecą te 3 bębny górne i 3 dolne. I teraz przyciskamy ten tylny guzik, tak jakby były zamknięte drzwi. I znowu maszyna się przetestuje. I na pewno tutaj ani razu się nie podświetlił ten bęben pierwszy. Ale wszystko się powinno palić. Ten na dole na pewno też. Także tutaj albo żaróweczka, ale będę musiała to sprawdzić. No i mam tutaj 6 zł. Akurat tu jest odlepiony ten wyświetlacz, więc nie wiem, ile mam kredytów, ale lecimy. Coś tam się nabiło. I wydaje mi się, że tu powinno też być podświetlone, albo przynajmniej mrugać, tak jak tutaj. Jakieś 2 cytrynki, jeszcze nie mam pojęcia za bardzo, jak to działa, ale tu chyba jest podbicie razy 4 razy 16, nie wiem, wiecie co, nie mam pojęcia, jak to wygląda. Dobra, dajemy start. Aha, teraz razy 4 tu. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi, ale się dowiem. Chyba. Cóż, tutaj tak, tu zobaczcie, tutaj się też nie podświetla. Także tu się też nie podświetla. Też mi się wydaje, że powinno być podświetlone, ale nie jestem pewna. Na pewno to się ani razu nie zaświeciło. Tu się podświetla, ale też powinno teraz być podświetlone, więc coś tutaj jest nie tak. Że tutaj, zobaczcie, tu są koło do bębnów przyczepione. Tutaj są te gniazda i tu jest płyta, tam są różne, widziałam, diody i trochę, to jest bardzo mocno zakurzone i musiałabym to przemyć, przeczyścić te wtyczki, bo żarówki tutaj na pewno na górze są dobre, bo one się świeciły, natomiast tutaj może jedna żarówka być spalona. I tutaj jest to samo, zobaczcie. I tutaj też zauważyłam, że przy którymś gnieździe jest, no nie widać tego teraz przy telefonie, ale tu jest jakby
nie wiem, jakaś korozja tu. Także też byś musiała zobaczyć te gniazdo. No i na pewno jeszcze zauważyliście, że w ogóle nie ma głosu. No, przy takiej maszynie powinno być dźwięcznie i wesoło. I tam też zaglądałam latarką, teraz tego nie widać, tam jest odłączony głośnik. Wymontowałam pierwszą płytkę tam, gdzie są górne bębny. No i zobaczcie, tak na pierwszy rzut oka, na pewno te wszystkie piny tutaj trzeba by wyczyścić, bo one są dosyć mocno zaśniedziałe. W każdym razie dużo jest tutaj, praktycznie same diody i 2 kondensatory, które też sobie sprawdzę, bo ten jest jakiś taki jakby wypalony, zobaczcie tutaj. Zaraz zresztą zobaczymy to pod mikroskopem. Jesteśmy pod mikroskopem, ta płytka jest jeszcze trochę mokra, no, zaraz to przesnie, bo to alkoholem przeczyściłam. No i tutaj zobaczcie, jesteśmy na tym kondensatorze. On ma tu taką plamę. Nie wiem, czy on jest przegrzany. No będę musiała sobie sprawdzić. Tu mamy rezystory, tu mamy następny kondensator. Tu mamy ten mikroukład i tutaj dalej te rezystory. I zobaczcie tu na te piny. No takie tutaj końcówki są zaśniedziałe, więc to wszystko trzeba oczyścić. No we wszystkich tych gniazdach one są takie, zobaczcie, tu na samych końcach takie zaśniedziałe są te piny, także to wszystko trzeba oczyścić. I chciałabym sobie pomierzyć te rezystory. Dobra, zacznę od tego małego. Znaczy od tego innego. Prawdopodobnie 2,2 kiloohmy. Następny 1 kiloohm. Dobra, ten. Nie chcę się zmierzyć, ale popróbuję. No ciężko mi tu. 1,1, czyli też 1 kiloohmowy on był. Teraz tak patrzę tutaj sobie, czy on jest taki sam jak ten. Tak, czyli ten jest identyczny jak ten. Tak, to jest 1 kiloohm i to jest 1 kiloohm. Dobra. Te wszystkie są takie same i te wszystkie są takie same. Dobra, żeby tutaj nie. 10 kiloohmów. 10. Tu mam 11. I tu też mam 11. I teraz te 10, 11, tutaj 11 i tu też jest no 11. Tu są 10-kiloohmowe i tu są 10-kiloohmowe. One są takie same, tu srebrna obwódka to jest chyba 10% tolerancji, tak mi się wydaje. Także no zakładam, że one są dobre. I teraz tutaj mam 2 kondensatory i zaraz sobie je zobaczę pod mikroskopem, jakie to są kondensatory, jakieś oznaczenia, jeżeli mi się uda zobaczyć, że one są jeszcze tutaj widoczne. Reszta to są diody prostownicze o tym samym oznaczeniu i to jest oznaczenie
1N4003 to jest dioda prostownicza z napięciem wstecznym maksymalnie 200 V. Chcę sobie od tych sprawdzenie na test diody i lecimy. No tu nie ma, odwrotnie. 0,6. Nie ma, odwrotnie. 0,6. Nie ma. 0, niecałe 6. Dobra, dalej. Teraz tu. Czyli tak. Plus, minus. Nie ma przewodzenia. Dobra, to sobie zrobię tak, żeby nie odwracać. Nie ma. Nie ma. Nie ma. I teraz tak, odwrotnie. Powinno być około, o widzicie, powinno być około 0,6-0,7 V. No i jest. Muszę ją mocniej przycisnąć. Tu jest. Dawajcie. Tak, jest. No. Pani diodo. Czyżby ta była niedobra? Dobra, tutaj nie ma. Nie ma. I być nie powinno, ale w drugą stronę. No jest, teraz jest. Widzicie, muszę mocniej. 0,6. Dobra. Dobra, diody są w porządku. Rezystory wydają się być w porządku. Zostały mi tylko dwa kondensatory. Jeden ma oznaczenie 1025. Z biegunowością jest to kondensator, czyli prawdopodobnie to będzie, myślę, że 10 mikrofaradów na 25 V. I tu jest drugi kondensator 104Z. I taki chyba mam, o ile pamiętam. I on chyba miał 100 nanofaradów. Nie wiem, czy na 50 V albo na 100. No musiałabym zobaczyć, jaki ja tam kiedyś kupiłam sobie. Może mam zapisane, ale prawdopodobnie ten mam. No dobra, ale żeby je sprawdzić, to ja bym musiała po jednej nóżce odlutować tu, w jakim one są stanie. No bo mają trochę lat już. No ten mi się taki trochę wydaje podejrzany. No ja nie wiem, czy on jest oryginalnie, ma taką plamę tu. No nie wygląda tak spalone. Ale wiecie co, wylutuję i nie będę tutaj gdybać. Wylutuję po jednej nóżce i sobie je zmierzę. Całkiem jest wyskoczony tu. Czyli tu mam jedną, a tu mam tu. Zaraz zobaczymy. Tu jest plus, tu jest minus. Tak, 10 mikrofaradów. On jest dobry. 10 mikrofaradów. Tak. A on powinien mieć 100 nanofaradów chyba. Tak mi się wydaje. No i tyle niby ma. No wiecie co, ja chyba taki mam. No niby się wydaje, że jest dobry. No niby się wydaje, że jest dobry, ale i tak on jest, wiecie, on jest taki stary jak ja. 109. 109. No nie wiem, no niby dobry jest. 110. Ale ja mam nowy. Nowy taki. Mam taki nowy. Może zamontuję ten nowy. Wydaje się, że tu wszystko gra na tej płytce.
I na pewno muszę te wszystkie piny tutaj papierem ściernym je sobie wyczyszczę. Nie widzę tutaj jakiegoś problemu. Dobra, poszukam sobie tego nowego kondensatora. Jeżeli mam, to wlutuję nowy ten, a jeżeli nie mam, to zamontuję z powrotem te. Bo tutaj wszystko wygląda ok. No jeszcze mi została druga płytka z dolnych bębnów z dołu. Też ją przeczyszczę, pomierzę, żeby wyeliminować, czy na pewno tu oby nie było z tego. Ale jeszcze zobaczymy po tym przeczyszczeniu tych pinów. No nie są jakieś takie mega tragiczne. No ale wiecie, no to jest jednak połączenie, nie? Te wtyczki tam też przedmucham i tam alkoholem przemyję porządnie. I zobaczymy, czy to nie jest wina czasem właśnie połączeń. Udało mi się zdemontować ten górny bęben, ponieważ jak pamiętacie, właśnie ten, w ogóle się nie podświetlał. A tutaj są 3 żaróweczki. Tu zamontowane, I ja sobie chciałabym te żaróweczki sprawdzić, czy one też oby nie są przepalone. I teraz tak, każdy bęben ma podświetlenie 3 żaróweczkami. I wychodzą tutaj czerwone, żółte i zielone. Jedna żarówka, druga i trzecia. I w każdym bębnie też są oznaczone właśnie takimi kolorami. Czyli ten na dole ta kostka, środkowy ta i górna ta. Czyli sobie zasilacz laboratoryjny odpalam na 12 V. No i tu się w ogóle na tym bębnie nic nie podświetlało, ani razu. Cały czas on był niepodświetlony. I teraz tak, zielony. Nie pali się. Żółty. O kurde. No a się nie palił. A tu się pali, zobaczcie. Czyli tu żarówka jedna działa. I czerwony. I też się pali. No i jak to? O co tu chodzi? Czyli w maszynie mi się nie pali, a tutaj jak sobie sprawdzam, to się te żarówki palą. Czyli te żarówki są dobre. I tutaj jakby jedna była niedobra. Czyli co? Musiałabym jeszcze zobaczyć może coś z gniazdem. No i powiem Wam, że teraz to już mi się nie za bardzo to podoba, ponieważ będę musiała zdemontować to wszystko. Chcę tylko ten pierwszy ściągnąć, żeby mi się to nie rozsypało. Dobra, słuchajcie, jakoś się udało. I więc ja sobie zaraz zobaczę tą żarówkę. Dobra. Tą żarówkę sprawdzę. Tu. O, patrzcie. Świeci się. O kurde, czyli żarówka jest dobra. Czyli żarówka jest dobra, ale do tej żarówki nie dochodzi napięcie 12V, czyli może akcja jest w tym gnieździe, czyli możliwe, że to gniazdo jest uszkodzone. Teraz bym musiała zobaczyć, czy tutaj dochodzi 12. A może ta żarówka była źle zamontowana. Dobra, na razie sobie spróbuję tą żarówkę jeszcze raz. Ona niby tak luźno, powiem Wam. Tak luźno. Taka luźna jest, zobaczcie, ta żarówka. To jakby tutaj nie stykała.
Kurde, może to nie taka żarówka, bo ona jest trochę mniejsza. Może ktoś włożył już złą żarówkę, ale ja mam same takie małe tu dobre. Wiecie? O! No i to jakoś jak wlazła. Czyli dobra, jeszcze raz. Dobra, tu sobie ją dam. Tu sobie ją dam. Tam to była taka luźniutka. Czyli jeszcze raz. I to była ta zielona. Okej. Świeci. Dobra, nie widzicie. Nie widzicie tego? O, patrzcie. Czyli ta żarówka była jakaś... Źle ktoś włożył tą żarówkę może, nie wiem, albo wypadła. Czyli ona świeci, ta żarówka. No dobra, świetno i co z tego, że świeci, jak nie świeci mi na bębnie. Moi drodzy. Czyli stąd dochodzi 12 V bezpośrednio na żarówki. Natomiast dziś jest tutaj albo na tej płytce, ale ja ją sprawdzałam, tą płytkę z tego bębna, którą ściągnęłam. I tam się wszystko wydaje, że tam jest wszystko dobrze. Czyli tak, dla przypomnienia, przy teście tu się podświetla, te dwa się nie podświetlały, a na dolnym odwrotnie dwa się podświetlały i ten jeden się nie podświetlał, czyli tak jakoś na krzyż. No dobrze, odpięłam sobie te wtyczki od podświetlenia lamp, 3 sztuki. Zmierzyłam sobie na tym działającym tutaj napięcie. I tutaj było napięcie 14 V, a tutaj były w ogóle jakieś bardzo dziwne wartości na tych pinach, których powinno być napięcie. To samo, słuchajcie, w tym dolnym bębnie. Też podpinałam te wtyczki. No i na tych było napięcie, na tych dwóch, a na tym trzecim dokładnie to samo, co na tych dwóch tu nieczynnych. Z tego, co tam sobie wyczytałam na schemacie, tak się okazuje, że każde tutaj idzie osobno napięcie, czyli idzie tutaj na płytę główną, na płytę główną tutaj, na każdy pin osobny, każde napięcie, czyli powinno być generalnie tak, że jak sobie pójdę tą ścieżką tutaj, to sobie znajdę te napięcia, czy w ogóle jest tutaj przejście, nie? Czy tutaj się gdzieś ten sygnał nie zgubił. Okazało się, że z tego pinu tutaj, z tej kostki, wychodzi napięcie na te 3 do podświetlania lamp. Z tej pierwszej na pierwszy pin tutaj, z drugiej na drugi pin i z trzeciej na trzeci. I dopiero z tej kostki mogłam ustalić, na które piny na dół idzie sygnał na te piny do głównej płyty MPU4. No i zaczęłam sobie to mierzyć, słuchajcie, ale niestety jakieś dziwne wyniki mi wychodziły, bo raz mi piszczało, że jest dobrze, za chwilę mierzę znowu, nie piszczy i tak w kółko i z 15 minut się z tym męczyłam. Ale sobie patrzę tutaj, tu jest przymontowana płyta, taka jakby rozdzielnia, tutaj. I z tej niebieskiej z góry kostki jest wpięta tu i z tej dolnej, tej niebieskiej, tu. I sobie myślę, kurde, sobie zobaczę, czy w ogóle z góry jest do tej kostki przejście. I zobaczę sobie, czy jest przejście na tych wszystkich kabelkach. No i tak sobie to podpinałam i patrzę, to jest jakoś tutaj mi, kurde, wiecie co, nie pasuje. Tak idę tą ścieżką tu, tą ścieżką tu. Odpięłam te kostki, posprawdzałam i sobie myślę, chyba to jest źle podpięte. I zamieniłam te 2 kostki miejscami. Popodpinałam wszystko z powrotem, podłączyłam maszynę
I okazało się, że wszystko działa. Tak to właśnie wyglądało. Także namierzyłam się tutaj, szukałam, aż znalazłam. Także wszystko zadziałało, po prostu na teście wszystkie te bębny się zapaliły. Także co? Teraz tylko czeka mnie wymiana tych żarówek. Już mi przyszły żaróweczki nowe. Przyklejony już jest ten licznik tutaj. Także jeszcze tylko wymiana żarówek. Zamontowanie porządnie tego MPU4. Zamontowanie na miejsce transformatora. No i odpalam maszynę. The dice roll slow, the sirens hum. Cards are dealt, the night's begun. Satin whispers, the velvet gleams. A city alive with jackpot dreams. Neon halos, a gambler's prayer. Fortunes flicker in the desert air. Jackpot dreams.